Przewodniki mówią, że górnictwo w krainie wygasłych wulkanów zaczęło się w XIII wieku. Ale co jeśli powiemy wam, że to nie do końca prawda? Czy to możliwe, że oficjalna historia górnictwa miedzi w Polsce kłamie? Czy możliwe, że archeolodzy znaleźli na to dowód? W Leszczynie cofniemy się do najstarszej tajemnicy regionu i sprawdzimy, czy to stąd pochodził surowiec, który stał się symbolem władzy polskich książąt we Wrocławiu. Zaczynamy. Razem w Polskę to seria, w której razem z wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla ciebie. Jesteśmy w Leszczynie, niewielkiej miejscowości w sercu geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. To miejsce, gdzie historia Ziemi i historia górnictwa spotykają się od wieków, pozostawiając trwałe i fascynujące ślady w krajobrazie. Zapraszamy na spacer po ścieżce, która jest unikalnym świadectwem ponad 800 lat górnictwa miedzi w Krainie Wygasłych Wulkanów. Znajdujemy się w Leszczynie, niewielkiej miejscowości położonej na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy i od ubiegłego roku również Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Administracyjnie miejscowość obecnie położona jest na terenie gminy Złotoryja, natomiast pierwsze wiadomości na temat tej miejscowości pochodzące z roku 1389 wymieniają Leszczynę jako miejscowość położoną na terenie Księstwa Jaworskiego. Tu nieopodal płynie Prusicki Potok. To on stanowił w średniowieczu granicę pomiędzy Księstwem Legnickim a Jaworskim. Góry Kaczawskie to historyczne centrum wydobycia miedzi na Śląsku. Od blisko 1000 lat miedź z tego regionu trafiała na europejskie rynki. Choć Leszczyna jest dziś symbolem tego przemysłu, ślady jego działalności znajdziemy w całej okolicy, od Złotoryi aż po Lwówek Śląski. To dziedzictwo obejmuje nie tylko miedź, ale także złoto, srebro, żelazo, wapień i piaskowiec. Górnicy z Leszczyny, Kowar czy Złotoryi byli kluczowi dla tego regionu. Skansen i ścieżka dydaktyczna to hołd dla tego trudu i umiejętności, które ukształtowały ten krajobraz. Właśnie dlatego w sercu skansenu stoi symboliczny pomnik. Jest on kluczem do historii, która, jak zaraz usłyszycie, jest starsza o ponad 100 lat niż wynika to z dokumentów. Pan Tomasz odsłoni przed wami, co tak naprawdę symbolizuje ta postać. Leszczyn nam się kojarzy przede wszystkim z orzechami laskowymi oczywiście, ale ten pan w takiej charakterystycznej czapce to nie zbieracz orzechów laskowych, a hutnik, ponieważ miejscowość od wieków związana jest z eksploatacją, ale również z wytopem i przetwarzaniem rud miedzi, które tutaj od średniowiecza, jak pokazują odkrycia archeologiczne, najprawdopodobniej już w XII wieku była wydobywana i wytapiana.
Jak to możliwe, jeśli najstarsze dokumenty pisane pochodzą z XIV wieku, a legenda mówi o XIII stuleciu, co jest ostatecznym dowodem na to, że wydobycie miedzi zaczęło się 100 lat wcześniej? Zapraszamy na szczegóły ujawnione przez archeologów. Bo o ile najstarsze informacje na temat Leszczyny to są informacje pochodzące właśnie z XIV wieku, to pierwsze legendarne początki wydobycia miedzi łączone były z górnikami, którzy mieli tutaj przybyć w rejon Złotoryi jeszcze przed bitwą pod Legnicą w roku 1241 i mieli uczestniczyć właśnie również górnicy z Leszczyny w starciu z Tatarami. Natomiast dzięki badaniom archeologicznym, które podjęliśmy jako Fundacja Archeologiczna Archeo w latach 2019-2020 w sąsiedztwie 13 z punktów ścieżki dydaktycznej, czyli Sztolni Charakter, udało nam się odkryć monety pochodzące z XII wieku, które świadczą, że to wydobycie mogło rozpocząć się około 100 lat wcześniej niż zakładają to legendarne początki, bo nie mamy źródeł pisanych dotyczących Leszczyny z wieku XIII. Te monety to denary króla Węgier Belli II Ślepego, które datują nam ewentualne początki wydobycia na lata 30 wieku XII. Huta Miedzi działająca w Leszczynie od 1883 roku produkowała głównie kamień miedziowy, stop miedzi i żelaza. Jej relikty wciąż można odnaleźć w terenie. Natomiast sama huta znajdowała się w tym miejscu, za nami, powyżej tej drogi, na której obecnie stoimy. Są zachowane w dalszym ciągu pozostałości budynków, które tutaj do 1883 roku produkowały nie czystą miedź, a kamień miedziowy, czyli stop miedzi i związków żelaza, który później przerabiany był w sąsiednich hutach, ale też eksportowany był w głąb Niemiec. Ale miedź to nie wszystko. Na budowę geologiczną Leszczyny składają się także wapienie, których wypał wymagał potężnych pieców. Do dziś możemy podziwiać ich relikty stojąc tuż obok. Nie tylko miedź wydobywana była w Leszczynie. Przed państwem, a za mną ogromne piece bliźniacze związane z wypałem wapna, które tutaj wzdłuż Doliny Prusickiego Potoku było eksploatowane w ogromnych kamieniołomach, relikty których znajdą Państwo na ścieżce dydaktycznej Synkina Leszczyny. Pierwotnie piece połączone były ogromną rampą z miejscem, w którym wózkami załadowywany był do wnętrza tych właśnie pieców wapień pochodzący z pobliskich kamieniołomów. Te monumentalne bliźniacze piece wapiennicze z 1872 roku wyglądają dziś jak średniowieczne baszty. Są one nie tylko historycznym zabytkiem techniki, ale też unikalnym tarasem widokowym. Warto jednak wspomnieć, że obecnie obiekt przechodzi gruntowną renowację. Dzięki temu już niedługo po zakończeniu prac wspinaczka na szczyt, gdzie prowadzą kręte schody, będzie świetną nagrodą dla turystów, oferując widok na cały skansen i okolice. Zostawmy na chwilę piece i pomniki. Czas iść dalej. Czy wiecie, że skarby wydobywane w Leszczynie to wynik zdarzeń sprzed 250 milionów lat? Już za chwilę pokażemy Wam miejsce, gdzie odpady kopalniane stały się najlepszym dowodem na bogactwo tego regionu.
Dziś Leszczyna to przede wszystkim geologia i turystyka. Sercem tego miejsca jest ścieżka dydaktyczna Syklina Leszczyny, trasa, która prowadzi przez kilkanaście przystanków, koncentrując się na budowie geologicznej, minerałach i faunie. Na ten wyjątkowy potencjał złożyła się historia sprzed 250 milionów lat. Przejdźmy teraz na hałdę, miejsce, w którym odpady kopalniane stały się najlepszym świadectwem bogactwa tego regionu. Pan Tomasz wyjaśni, dlaczego budowa geologiczna tego miejsca jest tak unikalna. Znajdujemy się w trzecim z punktów ścieżki dydaktycznej Syklina Leszczyny przy dawnej hałdzie, która przed państwem. Hałda złożona z odpadów kopalni Ciche Szczęście, czyli z tych elementów magma miedzionośnego, które nie zostały przetopione, ale w dalszym ciągu, jeżeli przyjrzymy się na jeden czy drugi fragment tych skał sprzed 250 milionów lat, zauważymy, że na tym znajdują się niebieskie naloty miedzi, na tym zielone, czyli azuryt i malachit, które tworzą tutaj wtórne mineralizacje tej miedzi. Natomiast ile znajdowało się w tych skałach surowca? Przyjmuje się, że w każdej tonie było około 10 kg miedzi i do 40 g srebra. Ale oczywiście w strefach, gdzie ta mineralizacja była bogatsza, tych surowców mogło występować znacznie więcej. Wydobywany był również tutaj ołów. Choć Leszczyna znana jest z margli miedzionośnych pochodzących z Morza Czechsztyńskiego, znajdujemy się w Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów nie bez powodu. Jeśli ruszymy dalej w kierunku ruin infrastruktury dawnej kopalni Lena, odnajdziemy ślady po starszych, bardziej dramatycznych wydarzeniach, potężną żyłę bazaltu, która jest geologicznym świadectwem wulkanicznej aktywności, jaka miała miejsce tu miliony lat temu. Zatem Leszczyna to nie tylko bogactwo miedzi, ale też fascynujące zderzenie osadów morskich i magmowych intruzji. A co z powojennym górnictwem? Niedaleko sztolni Charakter znajdziemy ślady kopalni Lena, pierwszej, która wznowiła wydobycie miedzi w powojennej Polsce. Tutaj właśnie z tej strony, z zachodniej strony Prusickiego Potoku są jeszcze rozlokowane sztolnie upadowe związane z powojenną kopalnią Lena. Kopalnia została założona w latach 30. przez Niemców, natomiast już po wojnie była pierwszą kopalnią miedzi, która rozpoczęła eksploatację polskiej miedzi i to stąd właśnie pochodził surowiec, który wytapiany był później w Legnicy, w założonej tam w 1953 roku hucie miedzi. Wiemy już o miedzi, wapieniach i wulkanach. Ale Leszczyna kryje jeszcze jedną, mniej oczywistą tajemnicę. Już za chwilę opowiemy Wam, skąd pochodził surowiec, który w średniowieczu stał się symbolem władzy i polskiej państwowości. Czas wyjawić ostatnią tajemnicę związaną ze skansenem. Co tak naprawdę łączy górników z Leszczyny z fundatorami opactwa we Wrocławiu. Natomiast, co ciekawe, przedmiotem eksploatacji mogły być nie tylko rudy miedzi, ale też surowiec skalny, w tym przypadku czerwony piaskowiec arkozowy, ponieważ badania specjalistów, badania geologów rzeźb kamiennych, które znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wskazują, że właśnie z tego czerwonego piaskowca odkuto detal, który znajdował się w opactwie benedyktynów w Ołbinie, opactwie fundowanym przez Piotra Wostowica, zapewne za zgodą księcia Bolesława Krzywoustego.
Ścieżka dydaktyczna to dopiero początek. Leszczyna to centralny węzeł szlaków turystycznych i doskonała baza wypadowa do zwiedzania krainy wygasłych wulkanów. Miejscowość leży na styku szlaków, stąd możecie ruszyć czerwonym lub niebieskim szlakiem do pobliskiej Złotoryi, by zwiedzić jej zabytki lub wyruszyć na Duży Młynik, by zdobyć jeden ze szczytów Korony Kaczawskiej. W Leszczynie odbyliśmy niezwykłą podróż, w której geologia spotkała się z historią. Poznaliśmy tajemnice XII-wiecznych górników, odkryliśmy dowody na wulkaniczną przeszłość w postaci żyły bazaltu, a skalne sekrety sprzed 250 lat odsłoniła przed nami Scyklina. A już niedługo po renowacji będą czekać na Was także piece wapiennicze z widokiem na całą okolicę. Co więcej, całą historię górnictwa i hutnictwa na własne oczy możecie zobaczyć w Izbie Tradycji Górniczych, która jest częścią skansenu. Jeżeli Państwa zainteresowały te wszystkie informacje, które przed chwilą opowiedziałem, to zapraszamy do Leszczyny, do skansenu górniczo-hutniczego oraz do karczmy górniczej, gdzie również elementy górnicze w menu znajdą Państwo z łatwością. Najłatwiej oczywiście znaleźć nas na Facebooku, skansen górniczo-hutniczy w Leszczynie, karczma górnicza. Zapraszamy do kontaktu, również telefonicznego i mam nadzieję do zobaczenia w Leszczynie. Jeśli Leszczyna Was zainspirowała, zachęcamy do obejrzenia również innych naszych materiałów. Sprawdźcie film o Legnicy, gdzie Tomasz opowiadał o wyrobach z miedzi, oraz nie przegapcie materiału o krainie wygasłych wulkanów i jej niesamowitych atrakcjach, w tym tajemnicy Ostrzycy Proboszczowickiej. Dajcie nam znać w komentarzu, czy wiedzieliście, że górnictwo miedzi na Śląsku zaczęło się już w XII wieku. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na szlaku już niedługo.